Safari w Kenii za $50? Brzmi jak świetny plan, prawda? No chyba, że twój przewodnik podjeżdża malutkim samochodzikiem, a ty myślisz, co ty najlepszego zrobiłeś? Konflikt był gotowy. Ale wtedy natura wzięła sprawy w swoje ręce. Flamingi, żyrafy, nosorożce, a na deser majestatyczna lwica. Czytanie safari może być przeżyciem życia? Sprawdźcie sami. Lecimy! Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku kolejnego dnia w Kenii. Taka mała historyjka z wczoraj. Przyjechałem tutaj do takiego trochę wyższego standardu hotelu, jak nie w moim stylu. Bardzo mało ludzi, kilku tutaj Kenijczyków na posesji. I była taka pani na recepcji, zapytała mnie, że jestem coś chyba zmęczony, że powinienem odpocząć. W skrócie powiedziałem jej, że miałem problemy na granicy. Nie wdając się w szczegóły, jeśli tylko nie na kenijskiej, tylko przy opuszczeniu Libanu, o czym opowiem ku przestrodze w kilku odcinkach. I ona od razu zaczęła opowiadać swoją historię, utożsamiła się z moją historią. Jej historia była taka, że kiedyś w Dubaju ktoś jej ukradł chyba w samolocie paszport i przy wychodzeniu miała bardzo dużo kłopotów, została zakuta w kajdanki, została posądzona o przestępstwo. No i porozmawialiśmy i się zapytałem jej, jakie tu są pakiety, powiedzmy, na zobaczenie tego Nakuru National Park, który tutaj jest. Uznawany jest za najpiękniejszy park narodowy w Kenii ze względu na ogromne bogactwo różnych kolorowych ptaków. Powiedziała, słuchaj, przyjdź na kolację, ja tam podzwonię, zobaczymy, co się da zrobić. Po czym przyszedłem za godzinę, zjadłem kolację u nich i ona podeszła do mnie i mówi, słuchaj, czy taka oferta Cię interesuje, i mi wyszczególniła. No było to w okolicach 200 zł naszych, a wiem dobrze, że tu pakiety się zaczynają jakiekolwiek w okolicach 700. Jaki jest myk? Ona nie powiedziała, że jestem biały i powinienem wjechać po cenach tych obywateli kenijskich. Powiedziała, że jak już jest klepnięte, to już jest załatwione, więc żebym się nic nie martwił. Jak coś, to ona sobie z nim załatwi, jak wrócimy. Więc idę na szybkie śniadanie i lecimy na safari. Odcinek ten powstał dzięki wsparciu moich wspaniałych patronów z serwisu patronite.pl. Lista patronów jak zwykle na końcu filmu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kucharz podobno zaspał, ale recepcjonista go obudził, żeby zrobić mi śniadanie. O, coś tam, chyba cebula leci na desce. W życiu nie jadłem ciepłego mango. Chyba z mikrofalówki. Nawet niezłe. Super. To smacznej kawusi Wam życzę. Czekam właśnie na tego busika, który ma przyjechać po mnie. Na safari pierwszy raz ubrałem taki kapelusz w stylu safari. W ogóle jestem cały prawie na safari. Podeszwy tylko butów są w kolorze pomarańczowym, reszta jest w kolorze neutralnym. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hi. Alright. Hi. Welcome. Tego ranka pod hotel podjechał kierowca, pan David. Szybkie spojrzenie na jego auto i od razu pomyślałem, to pewnie taksówka, która podwiezie mnie do grupy. Był to mały, wysłużony samochód, który wyglądał, jakby widział już nie jeden afrykański zakręt. Hey. Yes, how are Good you? morning, I'm good. Good morning. Hello. Can I sit here next to you? Yes, yes. Pleased to meet you. Nice to meet you too. I am Michał. Michał? And you, yes, and you're? I'm David. David. Yes. Yeah, pleased to meet you, David. Yes. That's awesome. Let's get going. Yeah. Get a mic. Żeby dostać ten dobry deal, potrzebuję dostać się do miasta, więc wysłali taksówkę i tam będzie przesiadka na busa, bo pewnie zbierają ludzi po drodze. W hotelu praktycznie nie ma ludzi. Powiedział mi tutaj Paul, z którym przez chwilę tańczyliśmy do afrykańskiej muzyki, że teraz jest akurat bardzo, bardzo spokojny okres. Kilka minut później dojechaliśmy do bramy wjazdowej do parku Nakuru. Byłem trochę zdziwiony, no gdzie ten bus, gdzie ci ludzie? Ale David wszystkim się zaczął zajmować. Naona online. You writing me love letter?
It's okay. We are good. Eh? Thank you very much. Okay. We'll keep an eye for the park. Thank you. Asante. Kiedy minęliśmy bramę Parku Narodowego, coś zaczęło mi nie pasować. Spojrzałem na Davida i zapytałem, gdzie jest ta moja grupa? A on z szerokim uśmiechem odpowiedział, to jest twoje safari, to jest twój samochód, a ja jestem twoim przewodnikiem dzisiaj. No, nie powiem, że byłem zachwycony. Z miejsca na tylnej kanapie w takim małym aucie czułem się jak na wycieczce w miejskim parku, a nie na safari. Z boku auta podskakiwały tylko wysokie trawy i gałęzie. Zaczęły mnie nachodzić wątpliwości. Czy rzeczywiście zaoszczędzenie na safari było dobrym pomysłem? Przez chwilę byłem niezadowolony, bo z fotela w tym aucie niewiele było widać. Ale jak to w podróży bywa, co przekonałem się już wielokrotnie w przeszłości, to, co na początku wydaje się problemem, często okazuje się początkiem czegoś niesamowitego. I tak dokładnie było tego dnia. Kilka suchych informacji, ale jeszcze kawa mnie trzyma, więc może nie będą takie suche. Znajdujemy się na terenie Parku Narodowego Nakuru, 150 km na północny zachód od Nairobi, około 3 godzin jazdy, w zależności jaki trafik po drodze będzie. Jest to trzecie pod względem wielkości miasto w Kenii. Po Nairobi, po Mombasie około 600 000 mieszkańców, więc nie aż takie duże, troszeczkę mniej niż w Krakowie. Jechaliśmy do Parku Narodowego, panowie mnie tam sprawdzili, wszystko cacy. Zapowiada się piękny dzień. Lecimy. Hello guys. Oh, that's a big one here. Jest guziec. Here. It's here on the left. See, stop. So, okay, okay, okay. Guziec, taka świnia z Afryki. He's looking at us. Thank you very much for your company. It's a very good cloudy weather. Yeah. Because if Cloud it's weather, too if it sunny, was in the yes, morning, then we can- yeah, it's not good for video. Very, very nice weather. Yeah. Even that's why we found those buffaloes over there. Because if it was sunny, Yeah. they could have gone into the thickets. All right. It's quite lucky. Yeah. Quite lucky. W pewnym momencie natknęliśmy się na samotną antylopę, która stała pomiędzy trawami. Od razu skojarzyłem ją ze sobą. Od kilku lat jestem właśnie taką samotną antylopą. Wykluczony? Niekoniecznie. Po prostu podążam własną ścieżką, trochę z boku, trochę na przekór temu, co robi reszta stada. Patrzyłem na nią i pomyślałem, że samotność to tylko kwestia perspektywy. Być samemu nie oznacza być osamotnionym. To może być moment, w którym zaczynasz rozumieć, odkrywasz, co naprawdę daje ci radość i jak mierzyć się ze światem na swoich zasadach.
Ta impala stała dumnie, gotowa na swoją wędrówkę. Tak jak ja, z każdym krokiem uczę się, że życie poza stadem nie musi być gorsze. To szansa, aby odkrywać coś, co jest tylko nasze. Po około pół godziny jazdy przez wertepy, trawy i zarośla, kiedy zaczynałem już na poważnie żałować swojej decyzji, nagle wszystko się zmieniło. Wjechaliśmy na otwarty, płaski teren i jak za dotknięciem magicznej różdżki mój nastrój obrócił się o 180 stopni. Okazało się, że niskie auto nie tylko przestało być problemem, ale wręcz stało się naszym atutem. Byliśmy bliżej ziemi, bliżej zwierząt, bliżej natury. A moment, który na zawsze zostanie w mojej pamięci, zdarzył się, gdy grupa zebr postanowiła przeciąć naszą trasę. Zatrzymaliśmy się, a one dosłownie na wyciągnięcie ręki przechodziły przed naszym autem. Jedna za drugą, jakby paradowały na wybiegu. Nie tylko przed nami, ale też za nami i z boku byliśmy otoczeni przez zebry. W tym momencie cała frustracja wyparowała, a w jej miejsce pojawiła się czysta radość i zachwyt. To właśnie wtedy zaczęła się moja prawdziwa, fantastyczna przygoda na tym safari. Już nie myślałem o aucie, cenie czy wcześniejszych wątpliwościach. Liczył się tylko ten moment i ta dzika Afryka na wyciągnięcie ręki. Hello. It's calling for it's Mother is seeking the baby. for the baby. Powierzchnia jeziora Nakuru zmienia się jak moje plany podróżnicze. Raz jest wielka jak morze, a za chwilę wygląda jak zwykła kałuża. W porze deszczowej rozlewa się na prawie 45 km², a w suchej kurczy się do zaledwie kilku. To takie jezioro, które lubi zaskakiwać i choć nie jest największe w Kenii, tutaj prym wiedzie ogromne jezioro Wiktorię, totalny gigant, to i tak ma swój urok. Nakuru jest jak mały, ale przebojowy brat w rodzinie wielkich jezior. Mniejsze, ale za to zawsze dzieje się wokół niego coś ciekawego. Yeah, that's good here. Very good. That's good thing. Yeah. I'm telling you, Just you rest. are lucky. You're so lucky. So many animals we've seen so far. Mm. And even the lion. Mm. Zebras are crossing behind. Everyone in cooperation, kind of. W parku Nakuru mieszka elita. Czarne i białe nosorożce. Te gruboskórne legendy mają tu luksusowy rewir, a ich ochroną zajmują się specjalne jednostki strażników. Nosorożce to takie celebryty w świecie zwierząt. Wszyscy chcą je zobaczyć, ale nikt nie odważy się podejść za blisko. A patrząc na ich rozmiary zrozumiesz, że to oni tutaj dyktują zasady. Once I went to the safari Yeah. and since then I never go to the zoo. Okay. Unless it's like a conservatory Yeah. when there is, you know, the species are in danger, really in danger. Oh, they have been Yeah. secluded somewhere. But this is actually obviously in the bigger environment, Yes. not close Yeah, up, no, you it's know. not close up, yeah. Yeah, like, you know, the worst thing, once, like 20 years ago, 15 years ago, I went to the with the dolphins Uh-huh. in Spain. Uh-huh. And, you know, like a tourist attraction, yeah? Yeah. But after that, I felt like down. Like, you know, that I shouldn't pay for their, you know, prison. Yeah. But now this is in natural habitat. Yes, Yeah. yes. Look at this, how sweet they are, you know, together. Yeah. They know they need each other, Each other, kind yeah. of, yeah. Even for protection. Yeah. No one is excluding the other one. And not complaining that, oh, you're getting old, babe. They are still lovely. Yeah. They love each other. Mm. I think here we kind of like.
This is my friend, friend David. David. Yep. Pleased to meet you, man. Thank you. Thank you. I'm happy to meet you. I'm very happy. We have very good Good vibes. vibes, yeah. And it's been an hour and a half, and Yeah. we've seen so much. So much. Yeah, so much. Even Awado, it waited for us along the road. Yeah. Thank you for Thank you, thank taking you. me here. Thank Thank you. Let's enjoy it. Mm. I'm too quiet. To jezioro to takie miejsce, gdzie flamingi robią swoje codzienne Fashion Week. Wyobraź sobie tysiące tych różowych modeli i modelek spacerujących po brzegu, jakby mieli podpisane kontrakty z największymi markami. Niektóre trzymają szyję jak gwiazdy, inne jakby miały kaca po wczorajszym lataniu, ale razem wyglądają jak prawdziwa różowa rewia. A ty czujesz się jak gość na VIP-owskim pokazie natury. W szczytowych okresach nad wodą przebywa tutaj do 2 milionów tych ptaków. Moi drodzy, jesteśmy pośrodku Parku Narodowego Nakuru. Za mną widać jezioro, które tak samo się nazywa Nakuru, jak również miasto, które jest tam bardzo, bardzo daleko za mną. Teren tego parku to około 187 km². Wszystko jest otoczone 3-metrowym płotem. Cały ekosystem jest tutaj trzymany. Są różne zwierzęta, jak zobaczycie, widzieliście już na fragmentach. No coś wspaniałego. To jest to, nie chodzić po zoo, tylko przyjechać na safari. Pooszczędzać na kilkudziesięciu biletach, no może trochę więcej. I tego się nie da zapomnieć. To raz spróbowałem, za każdym razem zobaczyć dla mnie zwierzęta tam po prostu w ich domu. To coś niesamowitego. W jednym momencie moja uwaga skupiła się na czymś zupełnie innym. Na ptakach. I to nie byle jakich. Na brzegu jeziora siedziały marabuty, wyglądające jak starsi panowie w eleganckich frakach, choć nieco zbyt wyciągniętych. Mają sobie coś niesamowicie dostojnego, ale jednocześnie trochę przerażającego, jakby spoglądały na ciebie z miną: nie podchodź za blisko, bo żarty się skończą. Obok nich spacerowały ptaki z długimi, żółtymi dziobami. To bociany białobrzuche. Wyglądały, jakby były z zupełnie innego świata, eleganckie, smukłe, pełne gracji. Patrząc na to wszystko, nie mogłem się nadziwić, jak różnorodna jest przyroda w tym parku. To nie tylko zwierzęta z sawanny, ale i ten ptasi świat. Według legend jezioro Nakuru to efekt łez bogini, która płakała nad losem ludzi niszczących naturę. Jak na złość, bogowie stworzyli miejsce, które teraz wszyscy chcą zobaczyć. Jaki morał z tej historii? Jeśli chcesz się wykazać kreatywnością, czasem wystarczy porządnie się rozpłakać. I voilà, masz jezioro, które trafi do przewodników turystycznych. I think there's an excluded Yeah. herd of male. Alright. Yeah. Hey. The old. From the park. Old man. Yeah, they have been chased away from the park. Okay, so they keep together. They keep together. Yeah. So that's harsh. Mm. Love you guys. Love you. Zapytałem, co ten dźwięk zebry oznacza. David powiedział, że to mama woła dziecko. Więc ja wołam swoją córeczkę. Very Kocham nice. cię, Alicja. Very nice. God loves you because He's bringing all the animals towards you. Every time we want to see an animal, God brings them nearer to you. We are all blessed, man. Yeah, we all are blessed. We are blessed. We are all blessed. It's good to have met. Yes, Good yeah, help. very much. Thank you so much. I'm very thankful. You are faithful. You are Yes. faithful also, and you can see. Yeah. Yeah. Thank you. Babies. No, these are grown-ups, eh? Yeah? Yeah. I think it's a male and a female. Okay. Yeah. Oh. Mhm. Hello. Mhm.
The first one was bigger than this, yeah? Yeah, it was massive. Very big. Kici, kici. Hippo. Hippo here? Wow. Hot. So the hippo- The hippo is out of Yes, the water. because normally the hippo goes at night Yes. and they But eat now the. we have a cool climate, so that's why it is out of the water, and I think it is foraging for grass. Yeah, Yeah. everyone is eating. Mm. There is a baby. Hey, it's clean it. Wow. It's wonderful. Wow. Enjoying himself. Yes. Tutaj pod tym drzewem często żubry przychodzą i się ocierają, żeby się oskrobać z błota, w którym się tarzają, żeby się schłodzić. Amazing. Yeah, yeah. And there is a boss on the left, yeah? Yeah. See them on the horizon? Stop. Stop, stop, stop. Oh, yeah. Na horyzoncie pojawia się rodzina żyraf. Prawdziwy rodzinny zespół. Lucky boy again. Lucky boy. I'm telling you. We got them here now. I don't know whether. 1, 2, 3, 4. And there are some Some antelopes. antelopes in front. Yeah. Closer to the road. Oh, they're coming. They're coming. Oh, wow. Wow. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. What a view. What a view, my brother. Tata dumnie kroczy na przedzie, wyraźnie prowadząc całą grupę. Za nim trójka młodych, trochę niepewnie, trochę chaotycznie, jakby dopiero uczyły się, jak to jest być żyrafami. A na końcu mama, zamykająca pochód z gracją i spokojem, jako strażniczka pilnująca, żeby nikt się nie zgubił. To był prawdziwy pokaz rodzinnej synchronizacji. Tata pilnuje kierunku, dzieciaki poznają świat, a mama na końcu wszystko kontroluje. Nie było kłótni, nie było chaosu, żadnych kto pierwszy, tylko naturalny porządek. Patrząc na tę scenę, pomyślałem, że zwierzęta często mają to, co nam ludziom gdzieś ucieka, harmonię i jasne role. A mama na końcu to taki cichy bohater, strażniczka spokoju, która z tyłu widzi wszystko, co trzeba widzieć i dba, żeby każdy dotarł tam, gdzie trzeba. And the father is taking pole pole. Yeah, pole. Slowly. It took me nearly 40 years to figure out it really pays off to be pole pole. And still, you can to say sorry in Kiswahili, you say pole just once. Okay. Pole. Pole. To say sorry. Yeah, to say sorry. Pose for a photo. Yeah, yeah. Even this. Yeah. God is showing us everything, what He has to offer.
Takie tereny są uwielbiane przez lwy ze względu na to, że mogą sobie odpocząć w cieniu pod drzewem, jak również jest płasko, bardzo płasko, co powoduje, że mogą zobaczyć zdobycz na dużą odległość. Tutaj widzimy antylopy, które się skryły w cieniu, co też powoduje, że są bardziej narażone na atak, ale w środku dnia lwy nie atakują. Lew może jeść co 3 dni. What's happening here? I think there's something they're checking. See, there are some people who get into the park without permission. Okay. These are just Rangers, rangers going around okay, checking the checking tickets and stuff. Yeah. Mieliśmy sprawdzenie biletów, czy wszystko w porządku przez strażników parku. Wszystko jest komputeryzowane. Pani sprawdziła numery z mojego biletu cyfrowego, którego zrobiłem sobie wcześniej zdjęcie i sprawdziła w tablecie, czy jest wszystko opłacone. Mogliśmy ruszyć dalej. Zmierzamy już chyba powoli do wyjścia. Tak mi się wydaje, bo pogoda zrobiła się dosyć nieatrakcyjna dla zwierząt. Siedzą sobie gdzieś w cieniach, nie wychodzą, bo jest gorąco. Siesta. Siesta na safari. Now making love. It's all good now. Only the family. Tak się pierońsko kurzy, że mam oczy pełne drobinek tego piasku, ale wspaniałe wrażenia. Jeszcze nie wspomniałem, że jezioro Nakuru jest tylko 3 metry głębokie, chyba że jest susza. Jest to jezioro nieodpływowe, więc jest słona woda. Dlatego flamingi tutaj mają jak w raju, bo głównie żywią się algami, które w tych warunkach po prostu powstają. Yeah, it has a baby. That's not this animal. Yeah, there it is, yeah? Yeah. Wow, nie wierzę. Lwica przed nami. Po lewej. Już zmierzaliśmy w stronę wyjazdu z parku z Davidem. Byliśmy bardzo zadowoleni, Yeah.
myśląc, że to już koniec naszych przygód. A tu nagle jakby sama królowa sawanny postanowiła dać nam swoje błogosławieństwo. I've been so lucky, man. We are lucky. I'm telling you, you are a blessed guy. You are a blessed guy, I'm telling you. Zobaczcie na to, lwica u siebie w domu, ale prężnie idzie. To jest Lioness, jest? Wow. Wow. Yes. That's for the desert, man. Każdy jej krok miał w sobie coś hipnotyzującego, coś co mówiło: patrzcie, ale nie za długo, to moja sawanna. I am just speechless. Hey. Wow. But listen, I'm not kidding. I was praying half an hour ago. Please God, maybe we can see the lion. Even when we were going that way, Yeah. I was saying, no, wait. It's just let's just see a lion. Yeah. Now we have seen it. Yes. Towards the end, we are lucky. Unbelievably lucky. You've been lucky. You've been lucky. I'm telling you. To był prawdziwy deser na zakończenie tego safari. Moment, który sprawił, że wszystkie wcześniejsze wątpliwości zniknęły. Niskie auto zapomniane, kilometry wertepów nieistotne. W tamtej chwili liczyła się tylko ona, lwica w pełnej kontroli nad światem. Czułem się, jakby Afryka postanowiła wysłać mnie do domu z czymś więcej niż wspomnieniami. Z prawdziwą magią. I need to get out and come on. I will tell you little few words. All right? Come on, David. Come on. Give me a hug. Well, so Asante Rafiki. Asante Rafiki. I'm so grateful that your skills Yeah. and my enormous piece of luck Yeah. brought us to today. The end, yeah. Yes, Yes. we've seen it all. I cannot describe. I cannot also For me, it was childhood dream Yeah. to come and see all the, rhinos, hippos, flamingos, and the lion. Finally, we got the lion. Yeah, and finally we are in one piece. Yes. We haven't been eaten. Yeah. Asante Rafiki, thank you very much. Thank you. Thank you. Come on. Yeah. My friend. I've seen it all. We were just leaving, and just on the way back, before the gates, lioness came. And then? Oh, that before it was everything, zebras, rhinos, hippos, flamingos, Enjoy. buffaloes. Thank you so much. Thank you. Childhood dreams came true. Na końcu dnia dotarło do mnie, że często to my sami tworzymy sobie bariery w głowie. Narzekamy na drobiazgi zamiast cieszyć się tym, co mamy przed oczami. Moje safari mogło wyglądać inaczej, ale wtedy nie byłoby takie moje. Bo to, co czyni tę przygodę wyjątkową, to właśnie te niedoskonałości, małe niespodzianki i chwile, które na zawsze zostaną w mojej pamięci. Czasem warto przestać marzyć o idealnym scenariuszu i po prostu zanurzyć się w tym, co oferuje życie. Bo prawdziwa magia dzieje się wtedy, kiedy przestajemy jej szukać i zaczynamy ją zauważać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, no i proszę oczywiście o lawinę komentarzy, bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału i tym, że mogę dalej Wam służyć. Dzięki, cześć.